Mnie to było podejrzane i mówię temu Januszowi, temu tatkowi: Tadek, tam jest coś nie tak. Ktoś tam jest. I tam ich ugościli, niby Amerykanie, a to wszystko byli przebrani ubowcy. Była wiadomość taka, że prawdopodobnie Rosja i rząd polski z Bierutem na czele chcą zrobić z Polski 17 czy 16 republikę. Jedni mówią 16, drudzy mówią 17, nie wiem którą. Wtedy zmogły się działania w ogóle wszystkich oddziałów. To był 46 rok wiosną. Bodajże 2 albo 3 razy mieliśmy takie to jakby zgrupowanie i tam przyszedł przedstawiciel prawdopodobnie dowództwa okręgu do nas, no i tłumaczył nam, że absolutnie nie śmiemy pozwolić, po to walczymy, żeby była Polska polską, żeby była Polska katolicka, żeby nie bolszewicy, bo wiadomo, że i przedstawiał nam, że cały wschód powyżej Wisły to wszystkich akowców, wszystkich NSZ-owców i luźne grupy, które były partyzanckie, bo i luźne grupy działały przeciwko Niemcom, a później przeciwko Rosjanom, że są łapani, zbierani ci, co się głoszą. Był apel, żeby się zgłaszali partyzanci i będzie im darowana kara. Że tych wszystkich Rosjanie i przy pomocy Polaków oczywiście, którzy wskazywali kogo, wywożą wszystko na Sybir. No i żeby jednak walczyć, nie dać się, bo tak jak gdyby był wtedy taki większy nabór do oddziałów partyzanckich. Mieliśmy później takie wezwanie, żeby się zgłosić, że jest wyjazd do NRF-u i to wtedy właśnie była taka ta akcja Lawina. Co tylu ludzi się zgłosiło, tylu partyzantów. Przyjechały te amerykańskie samochody, kierowcy byli ubrani w mundury amerykańskie i było tłumaczone, że są to samochody, które przywiozły UNRWA, tak zwaną te paczki UNRWA. One miały wolny przejazd wszędzie, te UNRWA-owskie. To były samochody wojskowe, ale z pomocą żywnościową ludności. No to one miały, że te samochody przywiozły żywność i z powrotem mają prawo zabrać tych, którzy działają, partyzanci i działacze tej Polski niepodległej, żeby zgłaszali się i mają wolny przejazd do NRF-u. No i myśmy mieli dwa takie wezwania, żeby się zgłosić. No ja się pytałem ojca, a proszę Państwa, ojciec mój był dowódcą kompanii, no był w stopniu sierżanta, bo wtedy nie było oficerów. Był w armii Hallera, no, gość, który się znał i z I wojny światowej, bardzo dobrze znał Rosjan i tłumaczył nam, tak, doradzał. I mówi: ludzie, nie chodźcie, bo ja znam Rosjanów. Oni was wzywają tak jak rybę na haczyk, jak żeby łapnąć, to się ładny haczyk tego i łapie się tą rybkę, to samo z wami. Żebyście siadali, tylko zawiozą was i już śladu po was nie będzie, bo ja Rosjan znam. No i rzeczywiście myśmy się nie zgłosili, no a później się potwierdziły słowa. Jak przyjechał transport, tam parę samochodów przyjechało, co przywiozło tych partyzantów, no bo nie wiedzieli, no chcieli się, jest przejazd do NRF, dlaczego by nie. No i tam ich ugościli, niby Amerykanie, a to wszystko byli przebrani ubowcy. I w nocy, jak się pokładli spać wszyscy, wyminowali cały budynek. To był piętrowy budynek, czy dwupiętrowy nawet, bo tam było lotnisko niemieckie. Tam samoloty lądowały za opatrzeniem. I wysadzili w powietrze wszystkie. No i są dalsze poszukiwania w Grodkowie. Byliśmy na tak zwanej kwaterze
I przyszliśmy na kwaterę, no po zmierzchu, może była, ja wiem, no w każdym razie już było ciemno. Tam były jeszcze 2 budynki, bo 3 budynki były. Jeden, drugi, środkowy i trzeci. Myśmy w tym pierwszym kwaterowali, a te 2 drugie, no to były w odległości może 150 metrów, 200. Postawiono nas jako czujki na tak zwanej warcie, tak? Na zabezpieczeniu, żeby, no, posterunek alarmowy tak zwany, jakby to można nazwać. Koło północy usłyszeliśmy taki gwar, ale taki cichy, tak jakby paru ludzi skądś szło i tak takim mruczeniem, takim tym, tak po cichu rozmawiali. Ale to te 2 budynki, co poniżej były, gdzie myśmy byli. No i później to ucichło, ale od czasu do czasu było słychać takie głośniejsze jakieś zachowanie. I mnie to było podejrzane i mówię temu Januszowi, temu tatkowi: Tadek, tam jest coś nie tak. Ktoś tam jest. No ale on słuchał, mówi: a, gówno, ludzie nie śpią, to przepraszam, że tak wyraziłem się. Nic tam, ja nic nie słyszę. No to nic, to dobrze. Ale mnie to nie dało spokoju, bo jednak mimo wszystko czułem jakieś ruchy tam. Po cichu do budynku szedłem, tam gdzie nocowali, i obudziłem Poldka, kuzyna. Mówię: Poldek, chodź, ja czuję coś, to jest nie tak. Ja czuję, że coś gdzieś tam w tych budynkach 2 coś jest nie w porządku. A, bajasz. Ja mówię: no nie, Poldek, nie. A on wiedział, że ja jestem bardzo bystry, jeśli chodzi o spostrzegawczość. No, ja z daleka ludzi poznawałem. No i w końcu uwierzył to i wyszedł ze mną. Mówię: Poldek, po cichuteńku, ani żeby nie skrzypnęły drzwi. I wyszedł, wyszliśmy. No i kawałeczek, parę kroków żeśmy odeszli. I rzeczywiście szeptanie, takie ciche rozmowy. Potem mówi: wiesz co, to jest niebezpieczne. Nie wiadomo, co jest. I po cichuteńku weszliśmy do budynku. Ja już nie wchodziłem, tylko Poldek nakazał każdemu, a było nas wtedy, no Rudek Borowski był, ja byłem, Janusz był. Po cichuteńku budził ich i myśmy wyszli z drugą stroną, bo to był jakby pierwszy budynek, i poszliśmy w stronę Mazańcowic. I proszę Państwa, poszliśmy w taką dolinę w stronę Mekkiego, Komorowic. Tam był taki Krysta, nasz zaufany człowiek. I do niego, do domu, tam myśmy się przeprowadzili w nocy do niego. No ale już żeśmy nie zaspali, nie zasnęli. No i przygotowywali do śniadania, za chwilę się już jasno zrobiło. Jak się zrobiło jasno, no to już było dobrze widać. To ten Tadek z Czechowic, ten był poza domem, nie wiem, czy nie poszedł się wysikać, czy coś takiego. Wpada z takimi oczami jak kasztany wielkie. Mówi: popatrzcie się, co się robi. Zaglądamy przez okno. A tam od Lasu Czechowskiego tyraliera wojska. I co się okazało? Że to, co wyczułem w tych 2 budynkach tam poniżej, jak tym, co myśmy kwaterowali, tam był duży oddział wojska. I oni później podjechały samochody na drogę, na Kopiec Mazańcowski, i oni obok tego lasu, ta tyraliera cała przeszła i do tych samochodów, tam samochody przyjechały, bo prawie nadjeżdżały samochody tam. I naładowali się na te samochody wojsko i pojechało. I popatrzcie się, my w odległości może 200 metrów
150-200 metrów kwaterowało wojsko, kościuszkowcy, a my w tym pierwszym budynku. Oddział się rozpadł, rozleciał się po złapaniu Poltka. Jak Poltka złapali, to nasz oddział się rozprysnął całkowicie. Amnestia była tak, ja się nie zgłosiłem, nie ujawniłem się, bo namówił mnie do tego, a chciałem się już ujawnić. A ojciec mówił, idź się ujawnić. Ale może i dobrze, że nie poszedłem, bo Borowski mówi tak, ja się poszedłem ujawnić, był się ujawnić już. Mówi i pytali mnie się, i Poldek w śledztwie, jak był w śledztwie, bo dostał karę śmierci wykonano. Jak w śledztwie był, nie przyznał się ani, nie zdradził ani jednego partyzanta, mówi, bo ja wszystkim ich odczytali i nie wiedzieli, czy byli, w ogóle UB nie wiedziało o tym. I mówi, nie ujawniaj się, bo nie muszą wiedzieć, że byłeś. Mówi, no ja się ujawniłem, bo tam jakiś, on tam nie wiem, on w Maleńcowicach później skolegował się z jakimś tam tym ubowcem jednym, ten go namówił, żeby się ujawnił, takie różne było. Ja się nie ujawniłem, ale proszę pana, kończyła się data amnestii, bo to były dnie wyznaczone, tam 14 dni, czy ileś, nie wiem ile ta amnestia trwała. Ja się nie zgodziłem, nie zgłosiłem. Po zakończeniu amnestii przyszło po mnie UB. Tam siedziałem nie wiem ile, nie mogę skojarzyć, nie mogę powiedzieć, jak długo na tym UB siedziałem. Tylko mogę wam pokazać, które okienko była moja cela. Ale nie byłem sam, bo nas było 3 w tej celi. 3 nas siedziało, mieliśmy takie prycze tylko z desek. Na tych deskach się spało, na tych pryczach. No i wiadro na odchodę. No i stamtąd nas wyprowadzali na przesłuchania. Tych 2, co było ze mną, to nie wiem, jakie oni mieli, bo się nie przyznali przede mną. Nie zdradzili się, ale byli przesłuchiwani. Po każdym przesłuchaniu to leżeli 2-3 godziny na betonowej podłodze, bo na zimnym i na betonie ból ustępował po biciach, po torturach, bo bili. Ja miałem kolana potłuczone, bo co tego, to jak cię kopli w kostkę, no to padałeś na kolana, dostałeś w łeb, to padałeś na kolana, a z prawej strony miałem taką pół głowy większej, jak jest normalna głowa. Tak była głowa spuchnięta. Także z prawej strony do dnia dzisiejszego choruję na tą prawą stronę głowy. Także przeszedłem bardzo okrutne. Muszę wam powiedzieć, że ubowcy umieli bić. Wiedzieli, gdzie bić, aby bolało tylko. Jak mnie wypuszczono stamtąd, przyszedłem do domu, to mnie nie mogli poznać. No. Muszę wam powiedzieć, że jak sobie to przypomnę, to przykro się robi. Mama nie poznała. Nie mogę zrozumieć dotychczas, dlaczego wtedy nie osądzono mnie i nie dano wyrok. Tylko tyle wiem, że między sobą UB się kłócili się między sobą, jak mnie przesłuchiwali. A, bo tyś to zapieprzył, tyś to zrobił zawczas, miałeś go jeszcze nie aresztować, było trzeba go jeszcze zostawić z miesiąc, byłyby większe podstawy i także coś tak jak gdyby im brakowało ubowcom jakichś podstaw konkretnych do postawienia w stan oskarżenia. No nie wiem.